Witam Państwa serdecznie na trzeciej konferencji, gdańskiej konferencji Integracyjne leczenie raka. Bardzo dziękuję za przybycie, bardzo dziękuję, że Państwo tak ładną sobotę, piękną pogodę poświęciliście, żeby dzisiaj z nami spędzić te kilka godzin i rozmawiać na tematy bardzo ważne. Integracyjne leczenie nowotworów jest nową dziedziną w Polsce, ale bardzo przez ostatni czas rozwijającą się. Powstaje bardzo wiele pytań, bardzo wiele inicjatyw. Dużo się dzieje, głównie dzięki poszukiwaniom pacjentów, którzy szukają czegoś więcej. Integracyjna onkologia nie jest alternatywną onkologią. Integracyjna onkologia jest to podejście, które szuka wszystkich możliwych metod i łączy je, integruje ze sobą dla maksymalnego efektu leczniczego u pacjentów onkologicznych. Łączy zarówno psychoonkologię, onkodietetykę, wszystkie możliwe dostępne metody lecznicze, zarówno te znane w medycynie konwencjonalnej, jak i te, które powstają jako coś nowego, uzupełniającego. Wszystkie metody są integrowane. I kolejny ważny punkt, medycyna integracyjna dba o podejście zintegrowane, czyli te leczenie, te metody są integrowane dla konkretnego pacjenta, który ma indywidualną chorobę, który przeżywa ją indywidualnie i potrzebuje indywidualnego podejścia i leczenia. Dzisiejsze wydarzenie składa się z dwóch prezentacji, z dwóch wykładów i myślę, że to, co wspólnie łączy te dwa wykłady, to jest takie słowo bardziej. Dzisiaj będziemy mówili o tym, co może się wydarzyć bardziej w leczeniu nowotworów. Pierwsze seminarium, które będzie mówiło o oznaczaniu chemiowrażliwości, czyli o dobieraniu leczenia w sposób zindywidualizowany dla konkretnego pacjenta, to będzie seminarium, które będzie mówiło, jak zrobić to w sposób bardziej ukierunkowany na poszczególnego, konkretnego człowieka z konkretną chorobą. To ukierunkowanie bardziej oczywiście powoduje, że jest mniej efektów ubocznych, jest większa efektywność i nie ma marnowanego czasu, którego w onkologii bardzo często nie mamy. Drugie seminarium dotyczące hipertermii, czyli leczenia gorączką, temperaturą, to jest seminarium, które będzie mówiło, w jaki sposób bardziej uczynić wiele metod efektywnymi. W jaki sposób chemioterapia ma być bardziej efektywna, radioterapia bardziej efektywna, czy terapie naturalne, jak mogą być bardziej efektywne. Dlatego, że hipertermia jest tą metodą, która pozwala innym metodom leczniczym na większą efektywność. Także dzisiaj mówimy o tym, co jest bardziej. Ja już nie chcę zabierać czasu. Moja prezentacja będzie w drugiej części programu. Teraz chciałem Państwu przedstawić panią dr Monikę Pizon, która przedstawi pierwszy wykład dotyczący chemiowrażliwości. Pani Moniko. Dzień dobry Państwu. Serdecznie dziękuję Panu doktorowi Majdyło za zaproszenie i oczywiście Państwu za przybycie. Postaram się opowiedzieć na początku o krążących komórkach nowotworowych, które stanowią pomost pomiędzy nowotworem pierwotnym, guzem pierwotnym, a przerzutami. I co możemy zrobić przy pomocy tych komórek? Jak możemy każdego pacjenta indywidualnie monitorować, jak możemy pomóc dobrać mu odpowiednią chemioterapię i sprawdzić, czy dane leczenie działa i czy ono przynosi odpowiednie skutki. Może wstanę. Tak na się Krążące komórki nowotworowe są to komórki, które oddzielają się od guza pierwotnego, następnie krążą we krwi, przedostają się z powrotem przez ścianę naczyń do innych narządów i tam dzielą się, tworząc przerzuty. Po raz pierwszy w 1869 roku naukowiec znalazł te komórki we krwi pacjenta po śmierci i morfologicznie oceniając ich wygląd doszedł do wniosku, że komórki, które są w przerzutach i w guzie pierwotnych są też obecne w krwi człowieka. Tak wygląda w skrócie tworzenie się przerzutów. Mamy tutaj guz pierwotny, z którego odrywają się komórki, następnie krążą we krwi, z powrotem przechodzą przez naczynie i tutaj dzielą się, tworząc przerzuty.
Nie są to komórki, które występują w dużej ilości krwi. Tutaj, ojej, przepraszam. Tutaj mamy ilość tych komórek w 1 ml krwi w porównaniu do innych komórek, które występują. Na przykład krwinki czerwone to jest 4,5 miliarda do 5,5 miliardów, leukocyty 4 do 11 milionów, a tych krążących komórek jest od 10 do 100 tysięcy w 1 mililitrze. Dlatego też potrzebne są bardzo czułe metody do tego, żeby je znaleźć. Większość opiera się ich na ocenie białka, które jest na powierzchni tych komórek i oznaczanie ich jest możliwe w przypadku każdego raka, w przypadku każdego guza litego, nie jest możliwe w przypadku chłoniaków i białaczek. Tak w skrócie wygląda metoda, że potrzebujemy do niej krew pacjenta, 15 ml, następnie barwimy te komórki za pomocą specjalnych przeciwciał, które są połączone z barwnikiem, który daje nam zieloną fluorescencję i w mikroskopie pod światłem fluorescencyjnym jesteśmy w stanie je od innych komórek odróżnić, zobaczyć, czy one są żywe, zobaczyć, czy one są nieżywe. Te martwe nie mają żadnego znaczenia dla pacjenta, natomiast te żywe tak. I tutaj widzimy komórkę nowotworową, na której znajdują się te białka. Przy pomocy przeciwciał jesteśmy w stanie po prostu je we krwi zidentyfikować. I chciałam powiedzieć, że w przypadku osób zdrowych komórki pozytywne nie występują, to znaczy tych zielonych komórek u osób zdrowych nie znajdujemy. I tak wygląda obraz pod mikroskopem osoby, która jest chora na nowotwór i która ma dużo krążących komórek nowotworowych. Znaleźliśmy też korelację, że ilość krążących komórek nowotworowych zależy od wielkości guza i u pacjentów już z rozsianą chorobą oczywiście tych komórek jest zdecydowanie więcej niż u pacjentów, którzy mają wczesne stadium choroby. Jednak także we bardzo wczesnym stadium choroby te komórki są już we krwi obecne. Bardzo ważną cechą jest to, że w czasie leczenia w równych odstępach czasu możemy sprawdzić ilość tych komórek i zobaczyć, jak dany pacjent indywidualnie odpowiada na leczenie. Zauważyliśmy, że po operacjach chirurgicznych prawie zawsze następuje wzrost ilości na skutek manipulacji chirurgicznej, jednak 2 tygodnie po prawie w 100% ilość tych komórek spada. W przypadku terapii adiuwantowej, która podawana jest po operacji, monitorowanie ilości komórek pomaga lekarzowi zobaczyć, czy dana chemioterapia u pacjenta działa. Tutaj mamy 3 przypadki, 3 pacjentek z rakiem piersi, które przez regularnie co 3 miesiące miały badaną ilość i widzimy, że w tym przypadku, w każdym z tych przypadków ilość ich spada. Tak, tutaj. Zawsze, cały czas jest ich mniej i jest to bardzo dobre dla pacjenta. Lekarz wie, że dana chemioterapia przynosi oczekiwany skutek. Pozytywnym przebiegiem jest też, kiedy te komórki nie spadają, ale utrzymują się na stałym poziomie. Wtedy też nie ma żadnego
niebezpieczeństwa dla pacjenta, bo to oznacza, że chemioterapia też działa. Najbardziej niebezpieczną rzeczą jest wtedy, kiedy podczas terapii adiuwantowej nie utrzymuje się poziom ilość na stałym poziomie, tylko dochodzi do wzrostu tych komórek. Wtedy należałoby po prostu rozważyć zmianę leczenia. Tutaj są krzywe przeżycia i widzimy zdecydowaną różnicę pomiędzy pacjentami, u których ilość komórek nowotworowych spadała. Tutaj po 3 latach 90% z tych pacjentów nie miało żadnej wznowy choroby. U pacjentów, u których ilość utrzymywała się na stałym poziomie, 80% z nich nie miało nawrotu choroby. Natomiast u pacjentów, u których ilość tych komórek rosła, po 3 latach jedynie 30% było wolnych od nawrotu choroby. Generalnie chemioterapia sprawia bardzo wiele trudności dla lekarzy, dla pacjentów, którzy są w środku tego całego wydarzenia i są bardzo narażeni na skutki uboczne. Trzeba powiedzieć, że każdy nowotwór, nawet tego samego typu, u każdego człowieka reaguje zupełnie inaczej na chemioterapię. Bardzo ważną rzeczą jest czas i strata jego poprzez zastosowanie nieodpowiedniego leczenia działa też na niekorzyść powodzenia leczenia. Kolejną rzeczą jest to, że wiele nowotworów od samego początku jest lekoopornych, jednak kombinacja kilku leków pomoże zwalczyć i pomoże unieszkodliwić i po prostu dać oczekiwany skutek leczenia. Do tej pory wiele testów było stosowanych i jest nadal stosowanych. Głównie są to testy, do których materiałem jest wycięty guz, tkanka guza po operacji i główne 3 to jest przykład, kiedy kawałek guza należy wziąć, mechanicznie rozdrobnić, następnie przy pomocy enzymów doprowadzić do tego, żeby były pojedyncze komórki. Potem te komórki inkubuje się z lekiem i patrzy się, czy one są dalej w stanie rosnąć, czy są w stanie się rozmnażać i czy są w stanie tworzyć kolonie. I tutaj mamy 2 pacjentów. Kontrola oznacza tkankę guza bez inkubacji z lekiem i tutaj mamy po inkubacji z 3 lekami i widzimy, że 3. lek działa najbardziej skutecznie, ponieważ komórki nie są w stanie się dalej dzielić, czyli większość z nich uległa po prostu obumarciu. U pacjenta drugiego również 3. lek okazał się najbardziej skuteczny, jednak można więcej zobaczyć żyjących komórek, które po prostu nie poddały się działaniu leku. To jest kolejna metoda. Generalnie właściwie polega na tym samym, tylko że najpierw hoduje się komórki, kiedy już są wyhodowane, wtedy poddaje się je działaniu leku i za pomocą specjalnego urządzenia mierzy się poziom ATP i im więcej żywych jest komórek, tym więcej tego ATP. I kolejną metodą inną jest
generalnie różni się tylko tym, że są inne metody pomiaru żywotności tych komórek. Przejrzałam literaturę z ostatnich 40 lat, jaka jest skuteczność tego badania, jaka była skuteczność tego badania i znalazłam dane, że na 15 000 pacjentów lekooporność, czyli tą sytuację, kiedy na pewno lek nie działa, dało się określić z dokładnością od 80 do 100%, czyli całkiem poprawnie. Niestety lekowrażliwość tylko w 50 do 80% się zgadzała. Wynika to z tego, że komórki nowotworowe w czasie leczenia mutują, zmieniają się i ten lek, który na początku działa, po paru miesiącach czy po paru cyklach chemioterapii przestaje działać. Do tego kolejnym problemem jest to, że guz sam w sobie jest bardzo heterogenny. Heterogenny znaczy to, że nie wszystkie komórki w nowotworze będą tak samo reagowały na chemioterapię. Nie wszystkie mają takie same cechy. Bardzo różna jest też heterogenność. Bardzo różnią się od siebie komórki w guzie pierwotnym, a te już późniejsze, które są w przerzutach. Tych po prostu razem ze sobą się nie da porównać. W tych badaniach oznaczania hemowrażliwości bardzo przeszkadzają też komórki nienowotworowe. To znaczy te komórki, które są w masie guza, normalne, zdrowe komórki, one po prostu fałszują pozytywnie wyniki. Problemem jest też to, że nie zawsze mamy dostępność do materiału biologicznego, czyli nie zawsze pacjent ma guz do badania, bo czasami są sytuacje, kiedy nie da się go zoperować, albo jest w takim miejscu, gdzie lekarze niechętnie chcą pobierać biopsję. Wtedy naturalnie nie można zrobić tej hemowrażliwości przed rozpoczęciem leczenia. Są to procedury też bardzo skomplikowane, czasochłonne i wysoce kosztowne. Naszą metodą, którą my proponujemy i którą rozwinęliśmy w naszym laboratorium, to jest ocena hemowrażliwości krążących komórek nowotworowych pod wpływem działania leków standardowych, cytotoksycznych, jak i też medycyny naturalnej, bo takie też dość często testujemy. Badanie polega na tym, że krew od pacjenta również barwimy tymi przeciwciałami, żebyśmy mogli wiedzieć, ile pacjent ma tych komórek i jak będzie na nie działał dany lek. Tutaj następnie liczymy komórki żywe po 3 godzinach, 6 godzinach i 9 godzinach, a stężenie leków hemowrażliwość oznaczamy w 3 stężeniach. To środkowe stężenie to jest stężenie leku, które de facto otrzymuje pacjent, ponieważ ono jest przeliczone na objętość krwi u pacjenta. Tutaj jest stężenie 10-krotnie mniejsze, a tutaj jest stężenie 10-krotnie większe. I jak widzimy tutaj, ta komórka nowotworowa bez inkubacji z lekiem cały czas jest ładna, zielona, nawet tu widać jądro komórkowe, nic się nie dzieje. W przypadku dodania danego leku jądro komórkowe tutaj staje się coraz bardziej czerwone, co oznacza, że komórka nam umiera.
I jak widać po 9 godzinach już zarówno w tym najmniejszym stężeniu, jak i terapeutycznym i skoncentrowanym, wszystkie te komórki tutaj obumarły. Tutaj mamy przykład spod mikroskopu, gdzie dany lek nie działa w ogóle, bo wszystkie z nich są ładne, zielone, jedynie jedna jest obumarła, bo właśnie różnicujemy to na zasadzie 2 kolorów, bo wszystkie, które barwią się na czerwono, to są te, które obumarły. Tutaj jest obraz mikroskopowy, gdzie komórki częściowo odpowiadają na chemioterapię. Porównujemy wynik nasz, podajemy w procentach i odpowiada on ilości obumarłych komórek po inkubacji z danym lekiem. Tak, tutaj mamy 2 leki, jeden doksorubicyna, drugi kapcytabina i widzimy, że u tego pacjenta to była pacjentka z rakiem jajnika. Doksorubicyna zdecydowanie lepiej działa, bo prawie 100% komórek nie żyje, a kapcytabina działa tylko w 30%. Jakie jest znaczenie dla lekarza, jak on to może wszystko zinterpretować, pokazują te 2 krzywe i tutaj widzimy, że pacjenci, którzy reagowali na leczenie, to była grupa 40 pacjentów z rakiem jajnika, miała lepsze przeżycia aniżeli pacjenci, którzy nie reagowali na leczenie. A tutaj jest opis przypadku. To była pacjentka również z rakiem jajnika. Wykonano jej badanie chemowrażliwości i od samego początku doksorubicyna działała najlepiej, ale według standardów na początku pacjentka otrzymała karboplatinę i paklitaxel. Ta linia tu pod spodem to jest ilość krążących komórek nowotworowych, która była w regularnych odstępach czasu co parę miesięcy oznaczana. I jak widzimy, ona rosła. Ona cały czas, ta ilość krążących komórek nowotworowych cały czas podnosiła się. I tutaj w tym momencie pacjentka choroba jej po prostu rozwijała się dalej i doszło do przerzutów w otrzewnej i wtedy pacjentce zmieniono lek na właśnie tą doksorubicynę. Potwierdzone to też było chemowrażliwością i tutaj cały czas doksorubicyna najlepiej działała i pod wpływem tego leczenia ilość krążących komórek nowotworowych zdecydowanie spadła i pacjentka na ten moment nie ma nawrotu choroby. Wrażliwość na leki jest rzeczywiście rzeczą bardzo indywidualnie zmienną i każdy pacjent będzie na nią reagował inaczej. Tutaj z 66 pacjentów, których przebadaliśmy, widać, że są pacjenci w tej grupie, u których, to są pacjentki z rakiem piersi, u których epirubicyna nie działa, ponieważ tylko 10% komórek obumiera, jak i średnio działa aż do tego, że działa prawie w 100%. Tak samo doksorubicyna. Sprawdzamy też wrażliwość na leki medycyny alternatywnej, na naturalne preparaty, których znaczenie we wspomagającym leczeniu nowotworów jest teraz coraz bardziej uznawane i na świecie, w Polsce też coraz częściej stosowane. Tutaj w przypadku amigdaliny widzimy, że duża rzeczywiście część pacjentów na nią nie reagowała, ale byli też pacjenci, którzy całkiem dobrze odpowiadali na to leczenie. Kolejnym preparatem
był artesunat i kurkumina, która w 80% miała naprawdę doskonałe wyniki w naszych badaniach chemowrażliwości. Przy pomocy naszej metody możemy też monitorować leczenie hormonalne, antyhormonalne, podtrzymujące po zakończonej już chemioterapii. Najczęściej dzieje się to tak w przypadku raka piersi, ewentualnie w przypadku raka prostaty. Wtedy też można monitorować przebieg leczenia. I tutaj widzimy, że pod wpływem tamoksyfenu, tutaj stąd się zaczyna terapia antyhormonalna, ilość tych komórek ładnie spada i pacjentki nie mają nawrotu choroby. Tutaj nie ma takiego optymistycznego przebiegu, ponieważ pod wpływem tamoksyfenu dochodzi do wzrostu ilości komórek nowotworowych i to niestety zawsze w dużej części, nie zawsze, ale w dużej części na tym rysunku są tylko przykłady, kiedy zawsze skończyło się to wznowu. Ale lekarz też ma możliwość na zmianę dwóch preparatów, na tamoksyfen albo na inhibitory aromatazy. Dziękuję. Tak samo można monitorować ilość krążących komórek nowotworowych po zakończeniu terapii hormonalnej i widzimy tutaj, że po 5 latach nastąpił tamoksyfen został skończony, nastąpił wzrost ilości. Tutaj było podejrzenie, że coś się dzieje i okazało się, że pacjentka ma wznowę lokalną. Tutaj jest też podobny przypadek, że po zakończonym leczeniu tamoksyfenem następuje wzrost i wznowa, później rozpoczyna się dalej leczenie chemioterapią. A tutaj w tym przypadku pacjentka ma poziom krążących komórek nowotworowych na stałym poziomie i do dzisiejszego dnia nie ma nawrotu choroby i wszystko jest tak, jak powinno być. Tutaj właśnie są ta krzywa po raz kolejny, kiedy widzimy, że u pacjentów, u których spadała ilość krążących komórek po zakończeniu terapii tamoksyfenem, 98% z nich do tej pory nie ma nawrotu choroby, a u tych, u których nastąpił wzrost, miał prawie w 100% ma nawrót choroby. I pojawia się pytanie takie, czy tamoksyfen po usunięciu, po chemioterapii raka piersi powinno się przyjmować przez 5 lat, a może przez 10. I opracowując nasze badania, myślimy, że u tych pacjentów, u których lekarz zauważy wzrost krążących komórek nowotworowych, sensowne jest przedłużenie tej terapii. Natomiast u tych pacjentek, u których spadł poziom krążących komórek nowotworowych, ewentualnie utrzymuje się na stałym poziomie, wtedy można zrezygnować z tej terapii. Tutaj są 2 przykłady jeszcze, kiedy możemy śledzić działanie leków i metod medycyny alternatywnej. Pacjentka miała zabiegi hypertermii i otrzymywała witaminę B17. Zaczęło się to w ogóle w tym momencie, ponieważ tutaj miała zdiagnozowane przerzuty w węzłach chłonnych, które zostały następnie usunięte i po prostu nie chciała brać chemioterapii, bo wcześniej już miała chemioterapię po pierwszym leczeniu raka piersi i zdecydowała się na właśnie hypertermię razem z witaminą B17 i do 2014 roku, bo więcej nie mam danych, choroba była
stabilna, to znaczy nic się niepokojącego nie pojawiło, nie było żadnej wznowy choroby. Tak samo tutaj jest pacjentka, która miała nowotwór piersi. Po leczeniu zastosowała hypertermię plus terapię komórkami dendrytycznymi i też widzimy, że poziom komórek nowotworowych jest na stałym poziomie i pacjentka nie miała żadnej wznowy choroby. Możemy także te komórki nowotworowe doskonale scharakteryzować, to znaczy zobaczyć, jakie cechy posiadają, które pomogą nam też wtedy w doborze odpowiedniej terapii. Duże znaczenie ma to właśnie też w przypadku raka piersi, bo nowotwór potrafi się zmieniać i czasami receptory, które były obecne w guzie pierwotnym, w czasie leczenia zmieniają się i dalej ich nie ma, albo odwrotnie. Ten drugi scenariusz zdarza się zdecydowanie częściej, kiedy na początku są estrogenowo-progesteronowo ujemne, a później w czasie leczenia okazuje się, że są dodatnie. W przypadku raka prostaty możemy zobaczyć, czy te komórki mają na swoim poziomie, na swojej powierzchni PSA, w czerniaku melaninę. Te trzy świadczą o agresywności i te trzy ostatnie świadczą o agresywności nowotworu, ale można zastosować odpowiednie leczenie, są odpowiednie leki i jeżeli komórki posiadają te cechy dodatkowo, wtedy jest sensowne zastosowanie danego leku. A tutaj są rysunki też krążących komórek nowotworowych, gdzie widzimy, że wszystkie mają amplifikację HER2 i to również możemy zobaczyć, czy w czasie leczenia zmienia się czy zmieniają się ich właściwości. Czasami te badania są przydatne, jeżeli trafiają do nas pacjenci, którzy mają guz i lekarzom, patologom po pobraniu wycinka nie udaje się zidentyfikować, skąd on pochodzi. Nie są w stanie powiedzieć, jakie on ma pochodzenie. Wtedy na krążących komórkach nowotworowych udaje się nam, nie w 100%, ale u pewnej grupy pacjentów pomóc lekarzom, skąd ten guz może się wywodzić, bo możemy powiedzieć, jeżeli będzie miał estrogenowy receptor i progesteronowy, że jest to z dużym prawdopodobieństwem rak piersi. Jeżeli ma PSA, to może być prostata. Jeżeli ma melaninę, to być może jest to czerniak. Ostatnio w leczeniu nowotworów nastąpił pewien przełom, muszę powiedzieć, i zainteresowano się bardzo immunoterapią nowotworów. Zarówno za pomocą własnych komórek organizmu, jak i zaczęto poszukiwać nowych leków, które zmieniałyby odpowiedź naszego własnego organizmu na leczenie. I w przypadku czerniaków są bardzo optymistyczne wiadomości, gdzie pacjentom podaje się ich własne limfocyty, które są pobrane z guza, następnie namnożone i z powrotem podane pacjentowi. I wiele pacjentów profituje z takiej terapii. Natomiast to, co ja bym jeszcze krótko chciała Państwu tutaj powiedzieć, że właśnie leki, które blokują receptor PD1, a receptor PD1 jest to taki receptor na limfocytach T, który
normalnie powinien atakować komórkę nowotworową, powinno dojść do połączenia komórki nowotworowej i limfocyta T i on powinien go po prostu zniszczyć. Natomiast komórki nowotworowe są tak zdolne, że syntetyzują sobie na swojej powierzchni też takie białko, które łączy się z tym limfocytem T i całkowicie hamuje naturalną odpowiedź organizmu. I właśnie teraz jest już kilka leków, które blokują albo na limfocytach T receptor, albo na komórkach nowotworowych, właściwie powodując to, żeby ta komórka nowotworowa nie zablokowała naturalnej odpowiedzi naszego organizmu. I tutaj też właśnie zauważyliśmy, że komórki nowotworowe rzeczywiście na swojej powierzchni posiadają praktycznie w każdym nowotworze wiele tych białek, co potwierdza tą tezę, że całkowicie uniemożliwiają organizmowi naszemu bronienie się przed tą chorobą. Chciałam powiedzieć, że nasze laboratorium zajmuje się też nie tylko rutynową diagnostyką i rutynowymi badaniami, ale również opracowujemy różne naukowe projekty. I to jest taki jeden z tych projektów, gdzie jesteśmy w stanie wyizolować jedną pojedynczą komórkę z krwi za pomocą mikroskopu, kapilary. Wszystko jest zautomatyzowane i człowiek wiele nie musi robić, tylko musi obsługiwać komputer. Ale tutaj widać, że tu jest ta komórka, wszystko się zaznacza, później kapilara pobiera ją i przenosi do specjalnego pojemnika i jesteśmy w stanie zobaczyć, czy ta jedyna komórka nowotworowa posiada mutacje genetyczne. Te mutacje są ważne w leczeniu kilku rodzajów nowotworów. Mutacja KRAS w przypadku raka jelita, BRAF w przypadku czarniaka i EGFR w przypadku raka płuc. Kolejnym projektem naukowym jest to, że potrafimy hodować krążące komórki nowotworowe. Ja myślę, bo chciałam powiedzieć, że nie 100% komórek, te, które krążą we krwi, jest niebezpiecznych dla pacjenta. Jedynie mała ich część jest w stanie powodować przerzuty, jest w stanie namnażać się i myśmy chcieli zobaczyć, jaki to jest procent z tych komórek, czy to jest 50%, czy to jest 1%. I spróbowaliśmy po prostu zobaczyć, ile z tych komórek, co krąży u pacjenta w probówce, jest w stanie się dzielić. I okazuje się, że bardzo niewiele, bo jedynie od 0,1 do 10% maksymalnie ma właściwości proliferacyjne, czyli właściwości dzielenia się. Na początku zastanawialiśmy się, tak, ale jakie to są w takim razie komórki? Czym one różnią się od tych innych pozostałych? Zaczęliśmy przeprowadzać dodatkowe badania i okazało się, że te komórki, które się dzielą, posiadają cechy komórek macierzystych. I okazało się, że są oporne na chemioterapię tutaj właśnie są te komórki nowotworowe, które po 3 tygodniach inkubacji rosną i tworzą takie trójwymiarowe twory. Te trójwymiarowe twory to są kolonie, w których jest około między 50 a 100 komórek. Badaliśmy też ich właściwości. Okazało się, że
u pacjentki z rakiem piersi dokładnie zgadza się ich cechy zgadzają się dokładnie z cechami komórek macierzystych raka piersi. Tutaj u pacjenta z rakiem prostaty, tutaj w przypadku raka jelita grubego. Okazało się też, że niestety już te sfery, czyli te najbardziej niebezpieczne krążące komórki nowotworowe, są oporne na większość standardowego leczenia, ale muszę tutaj pokazać Państwu, ponieważ to jest kontrola, gdzie te trójwymiarowe sfery nie były inkubowane z niczym, tutaj były ze standardowymi lekami, a tutaj z kurkuminą. I jak widać pod wpływem kurkuminy te sfery stają się coraz bardziej czerwone i one po 48 godzinach, to jest tylko 9 godzin, ale eksperyment trwał 48 godzin, one nie były w stanie dalej proliferować i po prostu były obumarłe. Porównaliśmy też ilość sfer u pacjentów, u 150 pacjentek z rakiem piersi i okazało się, że pacjentki, które mają przerzuty odległe, mają zdecydowanie więcej tych sfer, aniżeli pacjenci, którzy tych przerzutów nie mają. I pacjentki, które otrzymywały chemioterapię, miały tych sfer mniej. Także pod wpływem skutecznej chemioterapii jesteśmy w stanie też dużą ilość krążących macierzystych komórek nowotworowych zlikwidować. Dziękuję bardzo za uwagę.